Dzień dobry, nazywam się Kaja Klimek, a to jest konkurs filmów krótkometrażowych na festiwalu w Gdyni. Bardzo się cieszę, że prowadzę spotkania w tym roku. To rok dziwny, ale przynajmniej spotykamy się ze wszystkimi twórcami. A dzisiaj moją gościnią jest Daria Kasperek, reżyserka filmu Równonoc. Bardzo się cieszę, Daria. Cieszę się, że się spotykamy i że możemy porozmawiać o Twoim filmie. Przede wszystkim bardzo gratuluję, bo jednak konkurs w Gdyni to konkurs w Gdyni. Każdy się i każda z tego jakoś pewnie cieszy jednak, żeby trafić tutaj do selekcji. Ja się cieszę, no bo dla mnie najważniejsze są rozmowy z twórcami i twórczyniami filmów krótkometrażowych, więc super, że jesteś. I zacznę tak trochę niestandardowo, bo ja zazwyczaj nie odnoszę się do opisów filmów, bo tam jest napisany bohater, coś tam, bohaterka, coś tam, ale opis Twojego filmu, który znalazłam na Filmie Polskim, jest trochę inny i on mnie bardzo zaintrygował, więc przywołam go, żeby od niego zacząć, ale też dla naszych widzów. Równonoc, czas, w którym dzień równa się z nocą. Zapach wilgotnej ziemi, dźwięk morza, wiatr, czas najważniejszych spotkań i ostatecznych pożegnań. Podróż w kierunku własnej esencji życia. Wow. Wielkie wow na początek. Zapytam oczywiście, czy to Ty jesteś autorką tego opisu? Tak. No, To ładnie brzmi, więc się cieszę. bardzo. Tak jak się go czyta, to on od razu wywołuje w nas określone emocje i skojarzenia, jakieś wizje. Ale ja przeczytałam go dlatego, że bo tak domyślałam się, że to raczej autorka jest autorką. Więc chciałam Cię zapytać, jak Ty piszesz scenariusze? Takie jest moje pierwsze pytanie do Równonocy. No fajnie, że takie pytanie. Właśnie chyba podobnie jak opisy. Czyli jakoś tak sobie lubię, jeżeli tekst, który jest takim pierwszym łącznikiem pomiędzy mną a innymi twórcami filmu, nie jest tylko zapisem technicznym i takim dzianiowo się opisywaczem tego dziania się, tylko daje jakąś taką przestrzeń do tego, żeby każdy sobie właśnie najpierw mógł poczuć, o czym będziemy sobie razem tworzyć. Więc od kilku lat spotykam się z takimi różnymi opiniami ludzi, którzy się z kolei spotykają z tym dokumentem, którym jednak jest scenariusz, że jest to nietypowy rodzaj spotkania bo rzeczywiście różnie z tym jest. Czasem są takie u mnie jest jakaś zasada, że się wylicza tam ileś stron tekstu na ileś stron filmu, więc u mnie to się kompletnie nie zgadza, bo zazwyczaj tekst jest bardzo krótki, a minuty później jakby sobie i tak lecą, także... Tak właśnie trochę myślałam, bo kiedy oglądam Twoje filmy, ale też poprzednie, to sobie cały czas myślę o tym, jak ona to zapisała, żeby to się właściwie wydarzyło w takiej formie, w jakiej my to widzimy na ekranie. Następnym razem, jak będziemy kiedyś rozmawiać, to Cię poproszę, żebyś miała ten scenariusz ze sobą i nam przywołała jakiś fragment, bo sama jestem ciekawa, jak to wybrzmiewa. No ale sama powiedziałaś, że to jest dokument, z którym spotykają się osoby z Twojej drużyny, z którą razem pracujesz. I jak to wygląda też, kiedy już opowiadasz im na tym tekście i też jakby o samym filmie, na ile Ty im, swoim współpracownikom i współpracowniczkom w różnych wymiarach tego filmu, zostawiłaś tutaj taką przestrzeń, żeby oni jeszcze dodali coś od siebie? Jak to wyglądało? Wiesz co, ja mam takie poczucie, dla mnie bardzo ważne jest to, z kim robimy rzeczy, z kim robimy filmy, bo ja czuję, że najistotniejsze jest to, żebyśmy się czuli i rozumieli, kropka. I rzeczywiście wtedy mam wrażenie, że do każdego filmu współpracuję z takimi ludźmi przy każdym filmie, którzy czuję, że są w stanie w tym być razem ze mną. I wtedy przestrzeń jest duża. Na przykład na pewno to odczuwają mocno aktorzy, bo zawsze wiem, jestem przekonana co do tego, z kim chcę pracować i czuję, że to, co dadzą, będzie zawsze wartością. Więc myślę, że pozostawianie przestrzeni osobom, które się pojawiają przed kamerą, jest dla mnie kluczowe. Czyli to jest takie otwarcie też na proponowanie? Ciekawa jestem jakby współpracy z Weroniką Asińską na przykład, bo ona tutaj gra główną postać i kiedy ja sobie myślę o niej, to właściwie historię tego, co się wydarza w faktach,
można by streścić w 3 zdaniach, prawda? Dziewczyna przyjeżdża, ma sprawę, wyjeżdża. Dziękuję za uwagę, to jest właściwie przebieg, ale to, jak to się dzieje, jak to jest wszystko podane, jak my to wszystko oglądamy, no to jest bardzo otwarta przestrzeń właściwie. Więc też jestem ciekawa, jak tutaj w tym konkretnym przypadku, czyli od twórczyni głównej roli to wyglądało. No chyba właśnie była ta otwartość. Krótko krótka treść. Na przykład no jest jedna tam taka długa scena, którą pewnie kojarzysz, taka w jednym ujęciu statyczna, długa i właściwie tam się dzieje. No i ja właściwie tak właśnie przez to, że wiedziałam, że Weronika jest odpowiednią osobą i wiedziałyśmy, o czym jest dana scena, no to jakby ja byłam ciekawa, jak ona to czuje, jak ona to da. I tak naprawdę zawsze to, co dawała, było bardzo dobre po prostu dla mnie, w moim odczuciu tego, jakie to powinno być, więc tak. Fajnie, że mówisz tak dużo o czuciu siebie nawzajem i czuciu różnych rzeczy, bo jednak to, co spotyka bohaterkę, to właściwie jest bardzo mocno związane z tym, co ona tam przeżywa w środku, kiedy wybiera się. Nie będziemy jakoś specjalnie tutaj streszczać tego filmu, bo to nie o tym jest rozmowa, ale jesteśmy w stanie się z nią spotkać dzięki temu, jak ten świat przedstawiony na nas działa. No a ten świat przedstawiony ty tworzysz już nie pierwszy raz i nie drugi i nie trzeci, razem z Michałem Modlingerem i jesteście takim prawdziwym duetem dla mnie operatorsko-reżyserskim. Więc powiedz, jak między wami ta komunikacja wygląda, bo filmy, które wy razem robicie, one coś je łączy, ale one są też pod wieloma względami od siebie różne, ale zawsze gdzieś w nich jest taki wizualny niepokój, coś takiego, co sprawia, że ja się czuję tak trochę niekomfortowo, kiedy je oglądam, bo coś się dzieje w obrazie takiego, czego ja nie umiem do końca nazwać, więc to też jest ciekawe, że tu się trochę tańczy o architekturze w tym momencie, ale jestem bardzo zaintrygowana tym, jak to wygląda między wami w ramach komunikacji w tym tworzeniu właściwie materii filmowej. No to jest też na pewno ciekawy proces i za każdym razem inny. Rzeczywiście zrobiliśmy już kilka tych etiud no i też sobie ewoluujemy w tej naszej relacji twórczej. Myślę, że oboje ja też jestem osobą, która myśli o filmie bardzo wizualnie, więc gdzieś ja mam jakieś takie uczucia właśnie obrazowe, czy no po prostu jakieś obrazy, no bo to już nie są uczucia, tylko po prostu obrazy. I dzielę się nimi z Michałem i przez to, że się znamy już od wielu lat i znamy bardzo dobrze swój gust, wiemy, które rzeczy nam się nawzajem jakby mamy wspólne, które nam się podobają, wiemy, jakie rzeczy mamy wspólne, które nam się nie podobają, znaczy jakie rzeczy nas różnią w tym naszym guście, bo też ich jest trochę. Po prostu jakoś szukamy, wymieniamy się, dajemy sobie. Michał wie, co mi proponować i ja czuję, że no jakby myślę, że to na tym polega, że on po prostu pewne rzeczy też mi w pewnym momencie proponuje. Na przykład przy tym filmie tutaj mieliśmy, no tutaj jakichś tych decyzji było kilka do podjęcia. No i sobie razem szukamy. No na pewno interesuje nas to, żeby być odważnym w opowiadaniu obrazem. Na pewno interesuje nas to, żeby ten obraz miał znaczenie, żeby był elementem, żeby był jakby jednym z aktorów, żeby był takim równoprawnym uczestnikiem opowiadania. Jasne. I to bardzo czuć, jeśli się ten film ogląda, ale też jestem ciekawa, jak ty w ogóle myślisz o widzach i o widzkach? Czy oni też są takimi uczestnikami tego zdarzenia? Jak ty na to patrzysz? Bo tutaj sobie z tobą pozwalam rozmawiać o takich rzeczach, bo jednak te filmy są właśnie o czuciu, o intuicji, o jakimś odczytywaniu tych znaczeń. Trudno to opowiadać o tym komuś, kto tego nie widział i tego nie przeżył. To jest bardzo interesujące, że można to w świecie filmów krótkometrażowych również w taką stronę pójść. Ale opowiedz mi o tym pakcie, czy kontrakcie, czy jak to nazwać, z widzem. No, myślę, że on jest niezbędny i super jest to, że on się jakoś też zadziewa, bo
i zależy mi na tym, żeby widz miał przestrzeń. W ogóle dla mnie to jest bardzo istotne w życiu, żeby ludzie mogli uczestniczyć w rzeczywistości po swojemu, bez szantażu. I bardzo bym chciała, i w taki sposób też się chcę wypowiadać filmowo, że jakby ja daję tyle, ile mogę dać w danym momencie, w danej historii, ile czuję, że dana historia też może dać, zaoferować, bo myślę, że opowiadania się we mnie jakby pojawiają, to o czym chcę opowiedzieć i każdy z filmów też ma jakieś środki i czasem te środki są subtelniejsze, czasem mocniejsze, żeby móc też jakby widza ze sobą czy widzkę, nie wiem, towarzyszyć sobie. Ale akurat w przypadku tego filmu myślę, że ten film dużo nie oferuje w takim sensie, że on jakby tutaj trzeba się tak nawzajem na siebie dosyć mocno otworzyć. I podoba mi się, że mogę w taki sposób myśleć i w taki sposób się spotykać z odbiorcami. Super ciekawe, bo rozmawialiśmy też do tej pory o obrazie, ale akurat w tym filmie dźwięk też niesamowicie buduje całą atmosferę i nastrój, więc chciałabym porozmawiać trochę o tym, jak Ty, kiedy myślisz o tym, co będzie tym finalnym efektem, jak Ty myślisz o dźwięku i o dźwiękosferze, bo to jest coś, co w wielu filmach jest jakoś pomijane, w ogóle się o tym nie rozmawia, że film to też dźwięk, ale są tacy twórcy w ostatnich latach, którzy niesamowitą do tego przywiązują wagę i reżyserki też i myślę, że Ty jesteś jedną z nich. Więc powiedz mi trochę o tym, jak ty to słyszysz, nie jak Ty na to patrzysz, tylko jak Ty to słyszysz. O, tak to ujmę. No tak, uwielbiam dźwięk, uwielbiam to, że możemy też percepować dźwiękiem, słuchem i myślę, że właśnie dźwięk też ma swój kształt no i też jest bohaterem. Akurat dźwięk, tutaj jest ważne to, że właśnie na przykład w tym filmie nie ma wielu słów. Nie jest to film dialogowy, więc jakby wszystko, co się dzieje pomiędzy słowami jest istotne i to też buduje ten świat. Więc jakby dźwięki tego świata przedstawionego to jedno, no a druga rzecz, no to już też jest to kolejny film, w którym też mocno korzystam ze ścieżki dźwiękowej, muzycznej. Ja żyłam cały czas z Aleksem, który jest autorem muzyki i po prostu ciągle też na co dzień żyłam jego twórczością, więc miałam o tyle łatwo za każdym razem z dobieraniem tych ścieżek dźwiękowych, że po prostu ja wiem, że tam powstają jakieś rzeczy, ja sobie coś robię i w odpowiednim momencie po prostu biorę jakąś ścieżkę, która myślę, że będzie do tego pasowała, zazwyczaj pasuje i to już tam tworzy ten świat, więc się jakoś tak organicznie dopełnia. Ale to jest na pewno bardzo ważne tutaj. Tak. Jasne. Nie no, to czuć. Znowu, to jest to słowo, które tutaj trzeba przywołać, że to jednak jest takie, no nie wiem, gdzieś nie zrozum mnie źle, ale myślę sobie, że to jest jednak jakieś takie alchemiczne, bo faktycznie są takie filmy, które oglądamy i sobie myślimy, okej, wydarzyło się to i to, miało to wywołać na mnie takie, a nie inne wrażenie, dziękuję, napisy końcowe. A tutaj jednak jest dużo takiego, właściwie takiej nieuchwytności w Twoich filmach i szczególnie w tym. Ten już jest bardzo pod tym względem właśnie taki, że jednak musimy dużo z siebie dać jako widzowie i widzki, żeby się spotkać z tym i to jest fajne, że taki wysiłek się podejmuje. I właśnie zapytam Cię też, bo są takie rozmowy, w których na takie pytania jest miejsce. Dla Ciebie w ogóle kino tak z perspektywy tego spotkania z widzem i pewnego wrażenia to jest raczej taka sfera czego właściwie? Jak Ty na to patrzysz? Pewnie masz na ten temat jakieś przemyślenia, bo widzę to w Twoim filmie i z naszej rozmowy to też wybrzmiewa. No tutaj pewnie no to jest, tutaj się jakoś tak myślę, mogę spotkać z jakimś rodzajem filozofii życia, którą myślę aktualnie mam. Czyli takiego przekonania, że wszyscy mamy coś wspólnego. I że to wspólne jest bardzo delikatne, bardzo właśnie nieuchwytne
I dla mnie, i myślę, że często jakby na co dzień oczywiście komunikujemy się różnymi środkami, ale myślę, że brakuje pewnego rodzaju po prostu czasu, skupienia, możliwości, żeby się dotknąć w tych miejscach. I ja gdzieś w pewnym momencie poczułam, że film i w ogóle twórczość ma w sobie taką moc, bo ja czasem też tego doświadczam, spotykając się z twórczością innych ludzi, że nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie, ale że coś we mnie się tam dotknęło. I ja to bardzo lubię. I wtedy mam jakieś takie poczucie, że mi się świat poszerza o coś istotnego. I w taki sposób też bym chciała się jakoś tam Super, próbować. ja to tak poczułam i się z tym spotkałam i wszystkim, którzy będą oglądali i oglądały Twój film, tego życzę, bo to jest jednak kino, które od nas wymaga takiego wejścia trochę i to jest super, że takie filmy możemy oglądać i się z takimi twórcami jak Ty spotykać w taki właśnie sposób. Więc ja bardzo trzymam za Ciebie kciuki, Daria, i bardzo się cieszę, że wreszcie miałyśmy okazję porozmawiać i liczę na kolejne rozmowy o Twoich filmach, a tymczasem trzymam kciuki za konkurs w Gdyni i życzę Ci wszystkiego dobrego i dobrej energii. Dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Dzięki, Kaja, za super rozmowę. I Dzięki. też wszystkiego dobrego Ci życzę. Dzięki piękne.